Dzień dobry. Nastąpił teleport do trochę chłodniejszego miejsca. Jak możecie zobaczyć, siedzę w kurtce puchowej. Jest godzina 9 rano i dopiero wschodzi słońce, więc to jest dla mnie bardzo dziwne, ale z drugiej strony magiczne na swój sposób. W każdym razie przyjechałam do Galicji, do Hiszpanii teraz, więc już pożegnaliśmy Portugalię jak na razie. Jestem dalej chora. Kolejny tydzień spędzimy właśnie tutaj i jest to wioska, która liczy chyba nawet niecałych 30 mieszkańców. Nie wiem, czy możecie słyszeć, ale w tle pieją koguty, ptaszki śpiewają. Dopiero wszystko się budzi do życia. Patrzcie w ogóle, jaki jest widok z mojego tarasu. Jest taka sielanka, cisza, spokój. To będzie tydzień w naturze totalnie odcięcia się od życia w szybkim mieście. Jest rano, mój mózg jeszcze nie działa. I czuję, że tego potrzebowałam, więc mega się cieszę i pokażę wam później trochę tej wioski, ale na razie idę na śniadanie. Dobrego dzionka. Ja się czuję tutaj, jakbym się cofnęła w czasie w jakieś, nie wiem, 5 wieków. Naprawdę to jest niesamowite. Mogłoby się wydawać, że jestem w totalnie randomowym miejscu i to na swój sposób jest prawdą, ale jest to mega wyjątkowa wiocha. Do połowy XIX wieku była takim niezależnym tworem ani od Hiszpanii, ani od Portugalii, bo jesteśmy teraz na granicy tych dwóch krajów. I było to takie niezależne miasto, gdzie w ogóle policja nie miała wstępu, nie było tutaj kar za jakieś takie bardziej poważne przestępstwa, więc kończyło się to tak, że przestępcy, którzy gdzieś tam popełnili jakieś zbrodnie, głównie jakieś morderstwa, i mieli być skazani albo w Hiszpanii, albo w Portugalii, to uciekali tutaj, bo tutaj prawo ich, powiedzmy, nie dosięgało, więc takie mega ciekawe doświadczenie. Patrzcie na to. Wszystkie domy są budowane z takiego kamienia i jak się przyjdzie, to każdy z tych domów ma inny rodzaj kamienia i ciekawostka jest taka, że im bardziej rodzina była zamożna, tym te kawałki kamieni, z których budowali domy, te bloki kamienne, były większe i bardziej równe. Tutaj są dosyć spore, ale widać, że nie są bardzo równe, ale na przykład jak tutaj spojrzymy, to są równiutkie i ogromne, więc to znaczy, że w tym domu mieszkała bogatsza rodzina, a na przykład tutaj trochę biedniejsza, więc taka była tutaj hierarchia społeczna. I tak właśnie pomyślałam sobie, kurde, jestem w jakiejś randomowej wiosce w Hiszpanii, bo teraz ta miejscowość należy do Hiszpanii.
od właśnie połowy XIX wieku, od 1864 roku. Mogłoby się wydawać, że tutaj totalnie nic nie ma, ale jak się zagłębi w tą historię, to naprawdę jest to niesamowite i no, fajnie. A wiecie, co jest najfajniejsze tutaj? To, że wychodzę z chaty i nawet nie zamykam drzwi. Zostawiam sobie wszystko na wierzchu, nikogo tutaj nie ma. Patrzcie, jak wygląda moje biuro. Nie no. Pięknie. Siema, witam się z Wami z Lizbony. Wiem, że ten vlog będzie dosyć chaotyczny, ale taki po prostu jest ten trip dla mnie. Jeszcze się uczę nagrywać dla Was, więc poproszę trochę zrozumienia. Chwilę na podsumowanie tego, co się działo ostatnio. Spędziłam ostatni tydzień w Hiszpanii na kursie treningowym. Tematem tego kursu był storytelling. Ciągle szukam jakiegoś słowa po polsku, żeby to przetłumaczyć, ale nie ma dobrego słowa, które to oddaje, więc po prostu przekażę tak jak to po prostu się nazywało. I było to dla mnie mega takie inspirujące doświadczenie i kurczę, właśnie wydaje mi się, że dlatego też nie nagrywałam dla Was za bardzo nic, bo to było dla mnie też bardzo wymagające tak psychicznie, emocjonalnie, bo dużo mieliśmy takich aktywności, gdzie po prostu było to bardzo angażujące gdzieś tam w tych takich głębszych sferach emocjonalnych i był to bardzo fajny tydzień. Fajny, pracowity, inspirujący, ale też mega wyczerpujący. Nie fizycznie, bo mieliśmy tam po prostu taką chillerkę, była miejscowość pośrodku niczego. Byliśmy w górach i miejsce było naprawdę bardzo takie relaksujące, ale no jednak bardzo męczące były te wszystkie zajęcia gdzieś tam związane z tym kursem. I tak po prostu jestem mega wyczerpana psychicznie, więc mówię Wam jak jest. Nie muszę przecież koloryzować, że zawsze będzie pięknie. Mimo wszystko to było mega wartościowe dla mnie doświadczenie. Bardzo się cieszę, że pojechałam i mam teraz głowę pełną inspiracji nowych i tak trochę bardziej mi to otworzyło moje myślenie też na inne perspektywy i nie będę się już zagłębiać w tym temacie, bo mogłabym o tym gadać przez kolejne 2 godziny. W każdym razie tak, vlog będzie mega chaotyczny, ale takie jest ostatnio moje życie i teraz jesteśmy w hostelu, to jest hostel w Lizbonie i jestem po prostu padnięta, bo jechałam tutaj 7 godzin z tej Hiszpanii i jest mega ciepło, więc szybki prysznic i próbujemy jakoś wskrzesić życie z siebie i iść na miasto, bo jestem pierwszy raz w Lizbonie, więc w ogóle mega się jaram, bo już od dawna chciałam tu przyjechać, ale no, tak jak mówię, po prostu mój level energii jest gdzieś na podłodze, więc no trudno, bywa. Biorę szybki prysznic i może to jakoś pomoże. To dzisiaj jakiegoś konkretnego planu na zwiedzanie nie mam, po prostu chcę się przejść po okolicy i tak poczuć vibe miasta, a gdzieś tam wieczorem może sobie coś zaplanujemy na jutro więcej, więc dzisiaj tak totalnie luźno, żeby odpocząć. Ja mogę zrobić nawet 50 000 kroków, zmęczyć się po prostu fizycznie, ale głowa musi dzisiaj odpocząć. Na pewno chcemy zjeść jakieś dobre pasztel de nata, może w końcu jakieś portugalskie jedzenie spróbuję, bo jadłam w sumie głównie w Hiszpanii, było mega dobre jedzenie, było na tym kursie, więc za to jestem mega wdzięczna, ale właśnie no, nie wiem, jakie są portugalskie dania takie obiadowe, albo nie wiem, na kolację, oni jedzą dużo ryby, to wiem, i dużo mięsa, ale nie znam żadnej potrawy portugalskiej, więc może dzisiaj też to odkryjemy. Szybki prysznic i mam nadzieję, że on mnie jakoś postawi na nogi i widzimy się potem.
W ogóle jeszcze dodam, bo to jest dosyć istotne w tym momencie, że ja też docenię ten prysznic po prostu milion razy bardziej chyba niż jakikolwiek inny prysznic w moim życiu, bo przez ostatnie 2 dni w tej wiosce naszej nie było wody. Nie było po prostu żadnej wody ciepło-zimnej, zero wody w całej wiosce. No było to wyzwanie i tak pokazuje w sumie, że kurczę, my jesteśmy przyzwyczajeni do takich rzeczy, których nawet nie doceniamy, a na takich wioskach jak ta, to jest po prostu ich codzienność, że, no może nie codzienność, że nie mają wody, ale jak to zgłosiliśmy do organizatorów, to oni nie byli zaskoczeni. Oni są przyzwyczajeni do tego, że idą sobie wieczorem, nie wiem, zrobić herbatę i nie ma wody w kranie. I to było dla nas takie trochę szokujące, bo po prostu to jest taka, wiecie, taka rzecz, o której się w ogóle nie myśli, a jednak no, docenia się teraz, że żyjemy, przynajmniej no ja doceniam, że żyję w takim miejscu na świecie, gdzie nie muszę się w ogóle o to martwić, no i po prostu gdzieś tam zawsze to jest, więc nie muszę się zastanawiać, czy będę miała w czym ugotować kolację, czy mogę iść pobiegać, żeby później być w stanie się umyć normalnie. No, także tak się chciałam podzielić z wami, więc od ostatnich 2 dni nie było wody, nie było prysznica, więc po prostu ja jestem już takim śmierdzielem w tym momencie, więc docenię dużo bardziej ten prysznic, na pewno. No i lecimy na miasto. Dobra, już taka wstępnie ogarnięta, wyszłam na miasto i czuję się już dużo lepiej. Ale czy to dlatego, że się umyłam? Myślę, że nie tylko dlatego. Dlatego też, że przez przypadek dosłownie trafiłam na jakiś taki uliczny targ i ten, kto mnie zna, to na pewno wie, że moje ulubione po prostu spodnie ever to są te spodnie, które mam teraz na sobie. No i są to najwygodniejsze spodnie po prostu ever. Biorę je na wszystkie wyjazdy. Są mega luźne, przewiewne. Są po prostu idealne. I ja je kupiłam na Cyprze. I jeździłam później po różnych innych ciepłych krajach i nie mogłam ich nigdzie znaleźć. Na żadnych targach, żadnych bazarach, nie wiem, w żadnych jakichś sklepach, nigdzie nie było. I wróciłam na Cypr po 2 latach. Kupiłam sobie kolejne takie spodnie w tym samym sklepie co wtedy, bo no, one są po prostu za dobre, żeby mieć tylko jedną parę, więc mam teraz 2 pary tych spodni, a dzisiaj kupiłam sobie 3, bo zobaczyłam je na targu i stwierdziłam nie, to jest po prostu znak dla mnie, że ja muszę je mieć, więc kupiłam sobie jeszcze beżowe spodnie i mega się cieszę. No, także zrobiło mi to dzień. Ale jeszcze oprócz tego, jak ostatnio byłam w Porto, chciałam kupić kubek, ale on jednak nie był na tyle idealny, żeby go kupić, to weszłam teraz do sklepu z ceramiką i kupiłam kubek idealny. Pokażę wam go już jak wrócę do domu, bo go zapakowali, także w samolocie nic go nie zmiecie i przetrwa podróż jutro. Jest śliczny, jest totalnie mój. Więc kawusia jesienna w smutnej Polsce będzie chociaż trochę lepiej smakować w tym kubku, mam nadzieję. Lecimy zwiedzać. Dzisiaj bez planu, tak jak wam mówiłam, idę przed siebie. Przede mną jest góra, na której jest zamek, więc idziemy na górę, na której jest zamek, a potem zobaczymy. Słuchajcie, kupiłam coś takiego, to się nazywa pastel de bacalao. Wygląda w taki sposób, trochę jak krokiet nasz. W środku powinno być z serem. Zobaczmy, czy to jest coś dobrego. Kosztowało 6 euro, więc wydaje mi się, że kupiłam to w najdroższym miejscu, w jakim mogłam to kupić, bo najbardziej turystycznym, ale no już trudno. Tak w środku wygląda.
W sumie taki krokiet, ale dobra. Jest mega ładnie, ale jest tyle ludzi, że ja stąd uciekam, bo już mam dość. Po tygodniu tej dziczy tam jestem odzwyczajona od bycia wśród ludzi takiej dużej ilości. Ciągle coś się dzieje, samochody jeżdżą, przed chwilą jakieś pani się zbiło wino na chodniku, tutaj ktoś krzyczy, jakieś dziecko, tutaj jakieś 10 języków naraz po prostu słyszę i no trochę za dużo już, więc uciekamy. Ładnie było, miał być zachód słońca, ale no nic z tego nie będzie, bo jest pochmurno. Przynajmniej nie pada, bo dzisiaj od rana cały czas padało i bałam się, że też będzie padać w trakcie mojego zwiedzania, ale całe szczęście nie pada i jest ciepło i fajnie. W ogóle przed chwilą była taka śmieszna sytuacja, w sensie dla mnie to było zabawne, bo przechodziłam obok jednego baru i widziałam grupkę takich ludzi, nie wiem, między 20 a 30 lat. Było kilkanaście osób i tak mniej więcej porówno chłopaków i dziewczyn, co nie? Tutaj słychać, że jakiś mecz, patrzę, Barcelona gra, no fajnie i potem dopiero zauważyłam, że był taki jeden długi stół i oni wszyscy siedzieli przy tym jednym stole i chłopaki siedzieli po jednej stronie wszyscy, tak żeby mogli oglądać ten mecz, bo dziewczyny siedziały plecami i nie było nic widać, więc rozbawiło mnie to strasznie. Idę teraz, gdzie ja idę? Nie wiem, przed siebie, ale chcę was zabrać i w sumie dla mnie to też jest zawsze atrakcja duża, żeby zwiedzać sklepy spożywcze. A słuchajcie, no pewnie wiecie, nasza polska Biedronka tak naprawdę jest portugalska i tutaj się to nazywa Pingo Dolce, coś takiego, więc idziemy zobaczyć moją ukochaną Biedronkę. Ja zawsze robię zakupy w Biedronce, więc idziemy zobaczyć, jak wygląda Biedronka w Portugalii. Więc jeżeli jeszcze nie wiecie, czego się możecie spodziewać po filmach, które gdzieś tam będę wrzucać, to właśnie prawdopodobnie bardzo często będą to jakieś totalnie randomowe rzeczy, które będę robić na wyjazdach, typu zwiedzanie Biedronki. O, albo tutaj patrzcie, pan policjant robi grupie pań fotę pod katedrą. No, także ja myślę, że będziemy się bawić świetnie. Mam nadzieję, że w ogóle wam się spodobają te filmy i że z każdym kolejnym będzie trochę mniej chaosu. Jezu, to jest teraz tyle chaosu, że ja nawet nie mogę. No, w ogóle to mam nadzieję, że chociaż jako tako mnie słychać, bo nie mam teraz mikrofonu, tak jak wcześniej miałam i jest dosyć głośno, ale łączyłam go ostatnio z 4 chyba różnymi urządzeniami i trochę się spuntował. Teraz się nie chcę połączyć w ogóle z kamerką, już mi się nie chce z tym bawić, więc mam nadzieję, że jest ok i że mnie słyszycie, a jak nie, to po prostu będziecie w stanie sobie wyobrazić bardziej, jak to się żyje w Lizbonie, bo jest mega tutaj głośno. Z każdej strony co chwilę jak coś jedzie na jakimś innym pojeździe, skuter, jakiś samochód, rower, nie wiem, autobus w ogóle. Tutaj są takie crazy uliczki zakręcone, a tu jeżdżą autobusy i co chwila jest, wiecie, pod górę w dół i naprawdę podziwiam tych kierowców. Jest i ona, bohaterka dnia dzisiejszego. Patrzcie na nią. Dobra, jak na razie wnętrze nie bardzo przypomina naszą Biedrę i produktów też na razie nie widzę takich jak u nas, ale jest spoko sklep bardzo. Myślę, że jak na razie najfajniejszy, w jakim byłam w Portugalii. Na pewno duży minus to jest sporo mniejszy wybór nabiału. Jogurtów możecie kupić tylko w takich 4-pakach i są takie mega niezdrowe wersje. W ogóle nie ma żadnych ani jogurtów greckich, ani jakichś takich większych jogurtów, tylko same takie malutkie w 4-pakach, jak takie wiecie, dla dzieci jogurciki, a porządniejszych nie widziałam nigdzie.
w żadnym z 4 sklepów, w których byłam, więc to nie tylko kwestia tego jednego. No więc w Portugalii po prostu nie jadam jogurtów, a szkoda, bo ja jestem fanką jogurtów. Ale wzięłam 2 pasztel de nata, tutaj kosztują 30 eurocentów za jedną sztukę, a na mieście tak euro 70, euro 80, więc stwierdziłam, że przeoszczędzę i kupię tutaj. Zrobimy test na pasztel de nata z portugalskiej Biedronki. Słuchajcie, znalazłam Activia, więc jutrzejsze śniadanie jest uratowane. Wzięłam jeszcze wodę i uciekamy stąd. Idziemy na jakiś punkt widokowy, bo już jest ciemno, więc może być też fajny widok w sumie na miasto nocą i wracamy spać, bo umieram. Słuchajcie, nastąpił drastyczny spadek mocy. Wracamy do hostelu, bo no już jest ciężko. Jedyne o czym marzę to teraz, żeby umyć włosy i pójść po prostu spać, obudzić się za 10 godzin i mam nadzieję, że wróci mi energia do zwiedzania, ale dzisiaj naprawdę już to był bardzo ciężki dzień. Patrzcie w ogóle przy jakim punkcie widokowym mam dzisiaj nocleg. Ale słuchajcie, mocniejsze jest to, jaki ja mam widok z łóżka w tym hostelu. W ogóle ciekawa opcja, bo patrzcie, dostałam od babki, która ogarnia ten hostel, dostałam link do stronki, gdzie klikam na żywo, żeby odblokowały się drzwi. Patrzcie, przesuwam pasek. Pyta się mnie, czy chcę odblokować drzwi. Ja klikam, że tak. No. Okej, nie działa. Mordy, jest 22:40. Idę spać. Mam nadzieję, że widzimy się jutro z nową energią i zobaczymy trochę więcej Lizbony niż dzisiaj. Dzisiaj tak było mega fajnie, ale więcej jutro. Elo. energii. Co prawda nie jest już rano, jest godzina 13, ale dopiero teraz się z wami witam. To miasto jest tak świetne, ja się tutaj tak dobrze czuję i jest super. I idziemy na kawę. Słuchajcie, ostatnio dostałam bardzo dużo pytań od moich znajomych, jak ja to w ogóle robię, że ja tyle podróżuję, skąd ja mam tą kasę i w ogóle jak to się dzieje. I słuchajcie, podróżowanie wcale nie musi być drogie. Ja dzisiaj na lunch jem sobie sałatkę z portugalskiej Biedronki. Będę popijać ją soczkiem również z portugalskiej Biedronki. Więc jeżeli chcecie, to naprawdę się da. Wystarczy po prostu przepriorytetyzować swoje wydatki. Ja jestem z tych osób, które raczej na wszystkim zawsze oszczędzały, więc nie mam problemu z odkładaniem pieniędzy. Nie jarają mnie totalnie, nie wiem,
kupowanie nowych torebek markowych, jakieś nowe buty co miesiąc. To nie jest moja bajka. Te osoby, które mnie znają, wiedzą, że ja chodzę ciągle w tych samych ubraniach, które mi się po prostu sprawdzają, albo kupuję głównie w lumpeksach, co jest super, każdemu polecam. I naprawdę po prostu każdy hajs, jaki gdzieś tam mam wolny, to odkładam na podróże, no a kurczę, na życie w kraju swoim, w moim przypadku w Warszawie, w Polsce, to też muszę wydawać pieniądze. To czy ja zjem obiad sobie w Lizbonie, czy w Wawie, no to wiecie, tutaj nawet myślę, że na mieście jest dosyć tanio, żeby zjeść, taniej niż w Warszawie, więc to też kolejna rzecz. Niektóre kraje są po prostu tańsze, żeby w nich żyć niż u nas, więc wychodzi finalnie nawet taniej niż jakbym została po prostu w domu. No, mam jeszcze masę różnych tipów na to, ale to może kiedyś zbiorę się i zrobię taki odcinek o moich tipach na podróżowanie tanio, bo naprawdę ja myślę, że mam już opracowany po prostu każdy aspekt tego, więc jak coś, jak będziecie chcieli, to piszcie w komentarzach i nagramy. Słuchajcie, na początku trochę was wkręciłam z tym, że mam bilet w jedną stronę. Miałam wtedy bilet w jedną stronę, ale parę dni później kupiłam już powrotne, więc niestety, ale wracamy już do Polski. Właśnie siedzę na lotnisku, czekam na lot, w ogóle jest opóźniony jakieś 40 minut, ale gdyby nie to, to chyba bym się nie wyrobiła, bo uciekł mi pociąg pierwszy, potem metro w Lizbonie jakoś strasznie dziwnie oznaczone, przynajmniej ja nie byłam w stanie szybko go znaleźć, żeby zdążyć na to, które było od razu po pociągu, więc czekałam na kolejne. Później były jakieś problemy w tym metrze i co chwila były komunikaty, przepraszamy za opóźnienia, bla 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 bla. Więc coś się wywaliło w metrze i wiecie co? Było po prostu tyle znaków, że ja powinnam zostać w tym mieście. Tak mi się podobała Lizbona, że na pewno to kiedyś wrócę jeszcze. Nie zobaczyłam jakoś dużo, ale zobaczyłam na tyle sporo, żeby wiedzieć, że klimat tego miasta totalnie mi pasuje i nawet się zdziwiłam, bo ja raczej nie jestem fanką takich dużych miast. Jednak Lizbona to stolica, więc załóżmy, że to jest duże miasto, ale było tak bardzo klimatycznie. Mimo że głośno, to jakoś tak miało to swój vibe, więc nie narzekam na to. Przynajmniej przez te 2 dni mi to aż tak bardzo nie przeszkadzało. Ale miałam taki kontrast pomiędzy tym, że byłam przez ostatnie parę dni w Hiszpanii na wiosce, gdzie po prostu nie działo się nic i była cisza, spokój. I przyjechałam teraz do dużego miasta, więc myślę, że to dlatego po prostu tak zwróciłam na to uwagę, ale nie było jakoś pewnie bardzo szczególnie, wyjątkowo głośno. No i co? Teraz mam lot do Mediolanu, potem przesiadka i lecimy do Warszawy, będziemy na miejscu jakoś o 8 rano, a jest 20 teraz, więc jeszcze trochę przede mną podróży. Ciao Italia, słuchajcie, Mediolan przywitał mnie SMS-em. SMS-em od Wizera, że mój lot jest opóźniony o prawie 8 godzin, więc zamiast lecieć o 6 rano będę lecieć o 14 i no masakra, ale dostałam kupon od Wizera na jedzenie, picie o wartości 12 euro, więc chodźmy teraz zobaczyć, co realnie da się za to kupić na lotnisku. Przystanek pierwszy, obowiązkowo kawka na śniadanie. Za śniadanie na lotnisku
6 euro. Jest to śniadanie typu kawka i croissant, więc mało pożywne, ale myślę, że całkiem spoko. Pomimo opóźnienia szczęśliwie doleciałam na chatę i teraz siedzę w domu i za oknem jest minus 15 stopni. O, patrzcie, to jest ten kubek, o którym wspominałam, który kupiłam w Lizbonie. Piję sobie w nim teraz codziennie kawkę, jest to mój ulubiony kubek i wspominam teraz to słońce, które było na wyjeździe i trochę tęsknię, no ale to są w ogóle zadziwiająco szybko zadziałała obsługa Wizera. W sensie ta obsługa klienta, jak złożyłam wniosek o odszkodowanie, bo no, lot miałam opóźniony o chyba 9 godzin łącznie. No jakoś tak i złożyłam wniosek i dostałam odszkodowanie, więc mimo wszystko szczerze warto, warto było siedzieć na tym lotnisku parę godzin dłużej, bo to cały tryb mi się zwrócił i super zakupek też się zwróciło. W ogóle możecie zobaczyć w tle. Jest totalny chaos, ale to zobaczycie w kolejnym odcinku, bo szykuje się kolejna przygoda, taka dosyć duża. Ja jestem z jednej strony mega podekscytowana, ale z drugiej strony trochę sram, bo to już się zaczyna jutro. Ja jestem już prawie spakowana, więc jest okej, naprawdę, bo niepokoję się na ostatnią chwilę, ale to wszystko zobaczycie już w kolejnym odcinku. Ja myślę, że w ogóle cała seria z tego wleci, więc jeszcze raz dzięki za oglądanie i dzięki za cały pozytywny odzew, jaki dostałam gdzieś tam pod pierwszym filmem. Dużo osób, z którymi gdzieś tam już dawno nie miałam kontaktu, się do mnie odezwało, że fajnie się to ogląda i w ogóle, że chcecie więcej. Zapraszam do oglądania kolejnej serii. Dajcie mi znać w komentarzu, jak wam się podobał ten film i buziaki, jeżeli zaczynacie teraz dzień, to smacznej kawusi. Ja właśnie kończę moją i lecę się pakować na kolejną przygodę. No, dzięki. Pa!